Witam serdecznie, z tej strony Marcin, witam tutaj u mnie w Stodole. Słuchajcie, dzisiaj będzie film, relacja z takiego miejsca ze starą motoryzacją. Stare motocykle, kolega Mariusz jest w Bieszczadach, znalazł fajną miejscówkę, poopowiada, poogląda, a na koniec wrócimy sobie tutaj do Stodoły, bo dzisiaj ktoś tutaj podjechał, że ma taki skuter a la Osa z lat 50. do sprzedania. Zobaczycie, może pomożecie mi podjąć decyzję, czy to zakupić, czy nie, bo tam się okazało w rozmowie, że są tak naprawdę dwa skutery zarejestrowane z czarnymi tablicami. I za chwilę będziemy też robić tutaj SHL-kę M04, będę ją przygotował do rejestracji, także zapraszam na dzisiejszy odcinek, lecimy z tematem. Najpierw daję głos Mariuszowi. Cześć, tu wasz dzielny reporter motozlotów. Słuchajcie, pojechałem trochę podpoczywać, ale zobaczyłem tutaj takie rzeczy, które muszę wam pokazać. Naprawdę absolutny odlot. Marcin zgodził się wpuścić mnie na antenę, więc korzystając z tego, pozwolę sobie nagrać tutaj parę urywków. Słuchajcie, patrzcie się na to po kolei, co tutaj jest. Na początek Simpsonek. Ten Simpsonek jest pięknie odrestaurowany, jest w pełni oryginalny, no, wygląda jak nowy. Słuchajcie, każdy pamięta te Simpsonki, było to marzenie wielu osób. Naprawdę bomba. No ale nie tylko, że jest Simpsonek. Na tym to jeździło wielu z nas. Komarek. Ten komarek wygląda tak, jakby mógł wyjechać stąd za chwilę. Jest zachowany w dość oryginalnym stanie. Nie wiem, czy nawet ta patynka nie jest oryginalna. Niezła bomba, nie? No i nasze kochane WS-ki. Marcin taką chyba miał. Ja również miałem taki motocykl. Teraz mam SHL-kę, którą restauruję. To jest... Nie ma tu wprawdzie takiej SHL-ki, ale widziałem ją w drugim obiekcie. Ale co ciekawe, jest coś, co ma duszę SHL-ki. Szósteczki, zobaczcie na osę. Piękna. Jeszcze ta przyczepka to już jest absolutny odlot. Osa to naprawdę ciekawy pojazd. Najlepszy polski skuter. A skąd wiem, że najlepszy? No bo jedyny. Robili go tylko 6 lat. I to absolutnie nie jest prawda, że zrżnięta jest 1 do 1 z Wespy. No wprawdzie wiadomo, Osa to Wespa po włosku, tak? I wiele osób mówi, że on był żywcem skradziony, tak? To nieprawda. Oczywiście czerpano pełnymi garściami z tych pomysłów włoskich. I z Wespy, i z Lambrety. Ale to jest autorska konstrukcja. To jest autorska konstrukcja, inaczej rozwiązane zawieszenie. Są pewne jakby podobieństwa, natomiast te motocykle są inne. A wspomniałem o SHL-ce, bo ten silnik, który tam jest w środku, to jest taki sam silnik, który się znalazł w SHL-ce 6. Te silniki zresztą fabryka produkowała dla kilku motocykli, robili dla WS-ki, dla WFM-ki, no i te 150 trafiły też do Osy. Dzięki tej 150 Osa była bardzo zwinnym motocyklem. Grała rajd tatrzański, odnosiła też sukcesy za granicą. Patrzcie na tą przyczepkę. Niezły odlot. To jest wszystko oryginalne, słuchajcie. Motocykle są, jak widać, zarejestrowane. Możliwe, że uda się porozmawiać z właścicielem tych wszystkich sprzętów, a tu jest coś, co po prostu mnie rozwaliło. Patrzcie na ten emblemat, oryginalne osy. Osy były dosyć drogie, robili je tylko 6 lat. Szkoda trochę. To był, tak jak mówiłem, jedyny produkowany seryjnie w Polsce skuter. Na początku pojawiło się kilka prototypów, były 4 prototypy. Pierwszy nazywał się Żuk, no, nie przeszło na szczęście. Drugi jeszcze gorzej, nazywał się Bąk. Słabo było mówić, czym jeździsz bąkiem. No i później było Odra 1, Odra 2, to już były takie dość dopracowane modele, no i w końcu pojawiła się nasza Osa. Piękny sprzęt, naprawdę. On był dość drogi, no i nie przyjął się, robili go tylko 6 lat. Szkoda, był naprawdę fajny. No i zobaczcie dalej. Piękny junak z koszem w kolorze, jaki był oryginalny. A wiem to, bo miałem takiego samego junaka. Miałem M10, którą kupiłem wiele lat temu. I ta M10 była również w tym samym kolorze. A zrobiłem wtedy rzecz skandaliczną. Pomalowałem go na zielono. Bije się w pierś. Pomalowałem cały motocykl w takim kolorze zgniłej zieleni, bo strasznie mi się podobały M-y z koszem. No i powstało coś takiego. Masakra, nie?
Nie mam tego motocykla, bardzo żałuję, że go sprzedałem, a ten motocykl był bombowy, bo kupiłem go prawie nowego. Słuchajcie, pojechałem do gościa kupić syrenę R20, to jest taka rolnicza syrena, w pomarańczowym kolorze. No i tam koleś mówi, że pracował kiedyś w służbie bezpieczeństwa, dostał talon na Junaka, no a później szybko dostał talon na syrenę, no i w związku z tym tą syrenę mogę od niego kupić. No i Junaka, no kurczę, szkoda, że go pan nie ma. Mówi, jak nie mam? Mam. Chodź do garażu. Poszedłem z nim do garażu, patrzę, stoi Junak. Dokładnie w takim samym kolorze. No i kupiłem tego Junaka z przebiegiem kilkuset kilometrów. Facet po prostu zasłużył się całkiem nieźle. Prawdopodobnie rozkminił jakąś niezłą sprawę w SB, no i dostał zaraz talon na syrenkę, która była wtedy wypasem. Tak jak mówię, straszne rzeczy zrobiłem z tym Junakiem i zależy się za to wpierdziel i to maksymalny. No, ale to nie koniec. Zobaczcie na Jawę. Też z koszem. W fantastycznym stanie. Nie? Warto popatrzeć. Warto popatrzeć na ten motocykl. Jawy były dość drogimi motocyklami, były świetnymi, były uważane za motocykle dość ekskluzywne za komuny. No i zresztą takie chyba były. Zobaczcie na to, jak ten kosz wyglądał. No, może zgrzeszę, ale według mnie ten wózek jest fajniejszy niż wózek w Junaku. No ale te okucia, to wszystko, stopień odrestaurowania jest bombowy. No i zobaczcie, tutaj jest rarytasik. To jest gazelka. Z daleka w pierwszej chwili myślałem, że to jest MZ Trophy, ale to jest gazelka. Nie widziałem nigdy na żywo takiej gazelki. No. Niezły sprzęt. No i do tego takie smaczki w stylu walizeczka, kask smocze jajo. Naprawdę jest na co popatrzeć. To nie koniec, bo jest tu jeszcze jeden pojazd. Chodźcie, zobaczymy razem. No i co tutaj widzimy? Patrzcie. Jeszcze lepiej się zaczyna robić. Ale to naprawdę nie wszystko. To naprawdę nie wszystko. Patrzcie, w jakim to jest stanie. Po prostu odlot. Absolutny odlot, nie? Te detale, opony, wszystko jest po prostu niesamowicie odrestaurowane. Ma facet zapał. Mam nadzieję, że będę mógł z nim porozmawiać i pokazać wam jeszcze więcej motocykli. Podobno jest tu kolekcja całkiem duża, ukryta w garażu, więc chętnie tą kolekcję pokażemy. No i w ogóle miejsce jest klimatyczne. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Cała ściana w klimacie. Widać tutaj właściciela, ale nie wiem, czy mogę go pokazać, bo jest na jednym ze zdjęć, więc tymczasem nie zrobię zbliżenia. Jak powie, że możemy pokazać go, to pokażemy. Słuchajcie, to tyle. Chętnie więcej poopowiadam o tych motocyklach. Najbardziej wkręciła mnie tak naprawdę tutaj ta osa, chociaż nigdy nie byłem fanem skuterów, ale to jest bardzo ciekawy motocykl. No a szczególnie to wykończenie. Jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. To wypatrzyłem to tutaj. To jest po prostu skandal, że to jest tak schowane. Patrzcie, jaki odlotowy wóz strażacki. Po prostu odlot. Dzieci tutaj muszą być całkiem fajnie. Patrzcie, co tu się dzieje. No. Jeszcze dorzucimy trochę detali osy. Fajna armatura. I jakże uroczy licznik. Jakby był nie srebrny, tylko żółty, to by bardziej klasa wyglądało. Czarne paski. Tu są nawet kluczyki, można siąść i pojechać. Mówiłem wczoraj o tej osie dość dużo, że była dość droga.
To jak była droga, to świadczy chociażby to, że Gazela kosztowała mniej więcej tyle samo, czyli około 17 tysięcy złotych, 17 500. Gazeli również niewiele zrobiono, 50 tysięcy sztuk, czego bardzo dużo na eksport, potem różnie mówią, ale gdzieś tam w okolicach 15-16 tysięcy sztuk pojechało za granicę. No i ten egzemplarz jest dość rzadki. Myślę, że mógłbym siąść na niego i pojechać. Na tamte czasy bardzo nowoczesny motocykl. A tu jeszcze koszyk i detale jawki. Cześć. No, mówiłem Wam, że będę pokazywał jeszcze inne motocykle. No i udało mi się tutaj dotrzeć. To jest niesamowite, co tutaj zaraz zobaczycie. Generalnie kilka z tych motocykli znam doskonale. Właściwie większością jeździłem. Oczywiście nie tych, które tutaj stoją, tylko tych, które takich samych. Od lat próbuję odrestaurować jeden z nich i zaraz Wam pokażę. No tak po kolei. Jawa. Za Jawami nie przepadam, chociaż tak naprawdę w tamtych latach to były motocykle uważane za najlepsze i ekskluzywne. No, siłą rzeczy wiadomo, że mieliśmy najwięcej motocykli polskich. I tutaj następny, który darzę dużym sentymentem, bo taki motocykl stoi w garażu. Stoi w garażu w stanie oryginalnym, nieodrestaurowanym. Tylko że ja tutaj mam inny silnik. Tutaj jest wiatr, ja mam jeszcze ten starszy silnik. Motocykl, zastanawiam się cały czas, czy odrestaurować, czy nie. Marcin mówi zawsze, żeby go zostawić tak jak jest, bo jest pokryty patyną, jest sprawny. A mam go już kilka lat, myślę, że z 10. O tym motocyklu to można powiedzieć ciekawą historię, bo słuchajcie, kiedyś jechałem sobie do domu i słuchajcie, przejeżdżam koło sklepu, wprawdzie nie wiejskiego, tylko w mieście, i w tym sklepie stoją goście, słuchajcie, naprawdę daję słowo, obalają wino pod sklepem, no i patrzę, obok stoi SHL-ka. Podbiłem do kolesi, nie wiem co mnie podkusiło, bo oczywiście takie historie, że ludzie motocykle znajdowali gdzieś tam w shopach i tak dalej, barn findy i w ogóle. No oczywiście słyszałem, wiem, że takie rzeczy miały miejsce, ale mi się nigdy nie zdarzyły, więc traktowałem to w kategorii legendy. No i podbijam do gości i mówię, słuchajcie, chcecie sprzedać ten motocykl? Oni do mnie, spoko, ile byś dał, nie? 500. No dobra, to sprzedane. Mówię, to siadajcie na sprzęt, jedźcie do mnie. No i tak właśnie stałem się posiadaczem takiej SHL-i z wahaczem pchanym. A inny motocykl jest kompletna, a kolesie do mnie mówią, słuchaj, tam jest tłumik nieoryginalny. Jak dorzucisz jakiegoś browara, to my ci przyniesiemy tłumik, te blachy z boku, właśnie te blachy tutaj. Dorzucimy ci te blachy i przyniesiemy jeszcze ci dowód rejestracyjny. Ja nie pomyślałem nad czymś takim jak dowód rejestracyjny. No i słuchajcie, przynieśli to wszystko, dorzuciłem im kratę browaru. No i mam taki motocykl. Generalnie motocykl ma nieoryginalne gumy, więc Marcin, jak będziesz gdzieś na targu, to kup mi takie gumy. No i ma nieoryginalną stacyjkę tamten, tak? Więc muszę gdzieś taką stacyjkę znaleźć. Myślę, że problemu nie będzie. Dobra. No tutaj klasyka. To prawie każdy z nas to miał. Ja również. Pierwszy mój poważny motocykl to była MK, wprawdzie z Hundlona, bo chopper. Wrzucę kiedyś zdjęcia, Marcin chyba widział. I taką EMU jeździłem sobie ze 2 lata, miałem lat 16, kupiłem taki motocykl. No i ta EMA to był fantastyczny motocykl, później miałem jeszcze kilka EMek, Urali, wiadomo, Dniepry. No to każdy człowiek w latach 80., który się interesował takimi ciężkimi motocyklami, myślał o tym. Były te WL-ki wówczas dostępniejsze, Harley'e, tak. Bardzo chciałem mieć Harley'a oczywiście, ale jakoś wtedy się nie udało. Udało się grubo ponad 10 lat później. I to od razu Evo, więc grubo było. Po Dylaku zresztą świętej pamięci i po Oli. Jest na co popatrzeć, nie? Dbałość o detale. Nie dotykam, ale jest tu co obejrzeć, nie? Patrzcie teraz na to.
To będzie odlot absolutny. Widzicie? Paruwa. Stoi tu cała CZ w perfekcyjnej kondycji. Tak jak zresztą wszystkie motocykle tutaj. Ktoś chyba trafił oryginalnych liczników troszkę, nie? Ciekawe, jakie historie są tych motocykli. Chętnie bym je wysłuchał. A te detale po prostu petarda. Z takim motocyklem nie miałem nigdy do czynienia. A bardzo bym chciał spróbować się przejechać czymś takim. No i lecimy dalej. Słuchajcie, to nie koniec. To nie koniec, moi drodzy. Patrzcie tu dalej. Trophy. Również w fajnym stanie. Ona wygląda na motocykl być może nawet nie odrestaurowany, chociaż też parunki takie świeżutkie, nie? Świeżutkie też parunki. Ale one są malowane, nie klejone. Kurczę, to jest motocykl w całkiem oryginalnym stanie. I chyba nie odrestaurowywany za bardzo. Lekko, delikatnie. Fajnie. No ale to nie koniec, słuchajcie. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Ta MZ jaskółka to już w ogóle. Takiej nie miałem, przyznam. Nie miałem takiej. Bardzo chciałem mieć. Lecimy dalej. To jest coś w temacie. Nie wiem, czy Marcin już mówił o tym, ale my również zachorowaliśmy na policjanta. No to jest w razie milicjant, nie policjant, tak? Czy poczekajcie, no milicjant. Zachorowaliśmy na coś takiego i bardzo chcemy coś takiego mieć. Natomiast jako, że ciężko teraz już o taki sprzęt, no to chyba pojawi się w kolekcji Harley. I też chyba fajna historia będzie związana z tym Harley'em. Patrzcie. O kurczę. Tego nie widziałem. Znaczy, i to ma cały osprzęt. Ja pierdzielę, ale ekstra. Wiecie, co jestem pod wrażeniem. Wszystko, po prostu wszystko. A tutaj radiostacja. Tak, co to radiostacja? I pała. Mógłbym powiedzieć, że pokażę wam pałę, a nawet parówę. Parowa była już wcześniej. Boże, rzuca mi się na mózg od tych atrakcji. To jest tymczasem tyle. Opowiadam później o nich więcej. Dzięki, cześć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Fajne tam różne, fajne te motocykle, fajnie wystawione. Może rozpoznacie to miejsce, gdzie to jest. To jest gdzieś w Bieszczadach, w jakimś fajna miejscóweczka. A teraz zbieram się do tego, zrobiłem sobie listę rzeczy, które muszę zrobić. Między innymi na jednej z karteczek jest napisane, że miałem zrobić tutaj, ogarnąć sprawę tej SHL-ki M04, bo ja ją kiedyś kupiłem w rozliczeniu od faceta, który miał ją kilkadziesiąt lat, ale ją niestety kupił w tych czasach, kiedy to nikt nie patrzył na to, żeby mieć dowód rejestracyjny i po prostu gdzieś to wszystko poginęło, po gdzieś tam coś się z tym wydarzyło. No a chciałbym teraz z nią za jakiś czas może wyjechać gdzieś na miasto tą SHL-ką i ją zarejestrować, więc stwierdziłem, że pójdzie na żółte blachy i do tego we Wrocławiu trzeba niestety, konserwator się uparł, że trzeba mieć opinię rzeczoznawcy, więc mam takiego rzeczoznawcę, jednego znajomego. Zrobię mu zaraz tutaj zdjęcia, które będą potrzebne przed tym, jak on jeszcze to oglądnie wszystko, ale porobię tutaj zdjęcia, takie, które są potrzebne do białej karty. Do białej karty trzeba zrobić z jednej strony, z drugiej strony, z przodu, z tyłu.
Trzeba zrobić jeszcze tabliczkę i trzeba numery silnika, nie? I z takim czymś teoretycznie możemy tą białą kartę sobie sami wypisać według prawa, no ale większość wydziałów komunikacji, czy tam znaczy nie wydziałów komunikacji, wydziałów komunikacji to już nic nie obchodzi. Tam tylko dajemy, że jest wpisana na stan, na inwentarz, tak? Już i tylko taką karteczkę zaświadczenie. Ale do tutaj niestety wydziału, do konserwatora zabytków, oni już sobie tutaj już chcą różne rzeczy, żeby już im przedstawiać, a to tak naprawdę oni powinni to sprawdzać, no ale zrzucają to na kogoś innego. Można jeszcze oczywiście mieć wpis do takiego spisu muzealnego, jeżeli mamy jakieś takie muzeum, kolekcję, no to wtedy mamy swój spis i w to wpisujemy. Ale ja nie chcę się w to bawić, bo po pierwsze dużo roboty, a tutaj zapłacę 1000 zł i mam z głowy 1000 zł, chyba nawet z przeglądem już będzie, mnie dziś tak jakoś to wyniesie, więc będzie ok. Dobra, robimy fotki i za chwilę się widzimy. Dobra, Dobra, porobiłem zdjęcia, jeszcze go tam troszeczkę w inne miejsce, żeby było, zawsze trzeba pamiętać, żeby było tło jednolite, więc go ustawiłem na ścianie ceglanej i teraz musi to wjechać tu. I jutro wyjeżdża dzisiaj miał ten Deluxe jechać do klienta, ale ja nie miałem czasu, przełożyłem na jutro, ale dzisiaj, Grzesiu, go może zapakujemy już na przyczepkę i od razu ten uchwyt, nie? Tylko że mamy dużo paczek. Skoro mamy chwilę, to faktycznie może uchwyt zrobimy. No, zrobimy uchwyt, bo kupiłem taki fajny uchwyt na przednie koło. Ciekawe, trzeba by zobaczyć, czy 2 motocykle by weszły. No, może bym drugi dokupił. Bo mam takie coś. I teraz nie wiem, czy to będziemy do podłogi przyczepiać, czy tylko to wstawimy i już się będzie trzymało. No, trzeba to będzie obczaić. Matko, ile rzeczy tutaj się... Tutaj wczoraj przyjechał... wczoraj widzieliście film z Crossbonesem. Crossbones, o matko. No coś tu trzeba jakąś przestawianie zrobić w tej naszej motostodółce. A dzisiaj jeszcze, jak na złość, całą masę rzeczy zakupujecie i chyba 60 czy 70 paczek jest. Właśnie, a jeszcze nie pokazywałem że ulotki są już na łebę. I do paczek dodajemy, bo chciałem sobie zrobić już, żeby do Stanów na Bike Week Daytona zawieźć jakąś ulotkę, zrobić sobie zdjęcie jakiegoś shorta reklamowego. Już pierwsze 5000 ulotek jest gotowe i Grzegorz tutaj, na przykład tak ładnie pakuje i dodaje. No dobra, to ja wstawiam tą SHL-kę. Ta SHL-ka później pójdzie tam chyba na regał. Dobra. No i słuchajcie, już sobie siedzę. Dobrze, że to lekka ta SHL-ka jest. Już tam sobie ona stoi. Ale patrzcie, co dzisiaj kolega przyprowadził. Wysłał mi takie zdjęcia. No tak jak Osa, ale tutaj przód jest troszeczkę tak jak są te czeskie takie te skuterki. Fajnie to wygląda nawet. Tutaj ściągnięty gaźnik jest tylko podobno od WS-ki założony. No nie ma instalacji, bo instalacja rozpadła się. Linki też podobno się rozpadły. Patrzcie, jaki tutaj jest ten Peugeot. No ale tak to wygląda nawet fajnie. Także dajcie znać, czy ktoś widział, czy ktoś ma coś takiego, ile coś takiego jest warte. To jest chyba 58 rok. Z góry będę wdzięczny za wszystkie informacje. A my co? Dzisiaj będziemy jeszcze nie wiem, czy dzisiaj wystawimy tego Harley'a, bo mam do przewiezienia mam tego Heritage'a. No ten jedzie właśnie do klienta. I WL-kę jeszcze WL-kę na przegląd muszę zawieźć. Może będzie dużo jazdy. Zobacz, jakie 2 braciszki w kącie stały. Ten będzie pewnie za jakiś czas do sprzedania. No takie crossbonesy to jest między 55 za jakieś takie dziwne, ale tak powyżej 60, czasami w sezonie, bo w sezonie wiadomo zawsze te są droższe, to około 70, nawet czasami 75 tysięcy za takiego crossbonesa trzeba dać. Jak długo polowałem, długo się zastanawiałem też, co on w sobie ma, że tyle kosztuje, ale jak już zacząłem nim jeździć, to już się zakochałem i wiem, że
że to jest naprawdę dobry motocykl do jazdy. Ten Fatboy też jest szwachurancki i te W3 pachy też niezła sprawa. Słuchajcie, jak jestem, podchodzę do WL-ki, jakby ktoś dziś widział albo miał podesty oryginalne, takie w miarę, bo ja mam strasznie zjedzone. Te są tutaj zamienniki akcesoryjne, można powiedzieć, więc takiego czegoś szukam, słuchajcie, przełącznika klaksonu też, oryginalny przycisk klaksonu, jakby ktoś gdzieś miał, to ja chętnie drogą kupna, sprzedaży albo wymiany coś takiego nabędę. Dobra, z tym trzeba na przegląd, to też może w tym tygodniu jeszcze się uda, a z tamtym trzeba będzie wyjechać zaraz, ale już na razie stoi tutaj. My dzisiaj robimy taki jakiś plan zajęć, bo mnie nie będzie tutaj prawie przez miesiąc, więc a jakoś tu musi stodoła, wszystko musi funkcjonować. Dobrze, że jest Grzegorz, najbardziej ogarnięty człowiek świata. Potrzebujesz? Bo tak... Słuchajcie, posmarowałem tu jeszcze to siedzenie, takim ktoś mi doradził, żeby to kremem Nivea. Te wszystkie gnioty, takie co się ta skóra podczas jazdy powgniatała, więc zobaczymy, czy ta skóra odejdzie. Przypominam, ktoś do mnie pisał z widzów, że handluje tymi podnośnikami, takimi małymi do motocykli, to proszę się odezwij, napisz do mnie na maila, że masz coś takiego, bo ja widziałem na Allegro, ale są różne, właśnie różne wysokości, a ja chcę na pewno stół taki duży kupić i chcę kupić taki mały podnośnik, żeby coś tutaj, żeby coś działać, no bo z tych Harley widać, że coraz więcej, jakoś to się kręci, podoba mi się to. Wam się to podoba, no to już jest podwójny zysk. Trochę wychodzę tu z tych kielichów. Teraz na tysiaka ktoś zamówił kielichów, nie? Też to może jak jutro spakujesz, bo to mam na komandorską zawieźć, to zawiozę te kielichy. A więcej właśnie takich, myślę, może jakieś właśnie akcesoryjne rzeczy, może jakieś coś z motocyklami, żeby było więcej. Znaczy to też są takie motocyklowo-gotyckie jakieś klimaty, ale Będą, ale nie tyle. trzeba się przebranżawiać się trzeba czasami, no. Dobra, słuchajcie, ja już kończę na dzisiaj, bo jeszcze chcę to pomontować. Tam miałem dużo głosów właśnie, że oglądacie, czekacie na te filmy, więc bardzo mnie to cieszy i to dlatego też wczoraj ten film poleciał szybciej. Także jak faktycznie lubicie, to napiszcie ten komentarz, zawsze mi to daje jakiegoś powera, żeby jednak poświęcić tego czasu trochę na ten montaż, na nagranie, bo to jednak dużo schodzi. A to zawsze jest jakieś takie nowe paliwo, które tam napędza tą maszynę. Z góry dzięki za wszystkie łapy, jak jesteś nowy, dzięki za subskrypcję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję jeszcze raz Mariuszowi, który wysłał mi tą relację. Fajnie Mariusz to nagrał. Może się przełamie i kanał swój założy. To też będzie coś tam ciekawego, może by dodawał. A tymczasem ja już jeszcze raz się żegnam. Miłego wieczorka. Trzymajcie się. Hej. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!